Cześć, dzień dobry. Witajcie ponownie na kanale Polish with Dorota. W dzisiejszej lekcji nauczę Was, co to znaczy trzeba i jak używać tego słowa. Posłuchaj kilku przykładów ze słowem trzeba. Żeby głosować na prezydenta, trzeba mieć 18 lat. Żeby mieć dobrą kondycję, trzeba uprawiać sport. Żeby być zdrowym, trzeba jeść dużo warzyw. Żeby kupić duży dom, trzeba mieć dużo pieniędzy. Żeby zapisać się na newsletter Polish with Dorota, trzeba wejść na link, który jest w opisie tego filmu. Co to znaczy trzeba? Trzeba to znaczy coś takiego jak musisz. Ale słowo trzeba jest bezosobowe, jest takie niepersonalne, bo słowo musieć ma różne formy. Ja muszę, ty musisz, on, ona, ono musi i tak dalej. A słowo trzeba ma zawsze tę samą formę. I to nie znaczy ja, ty, on, dokładnie, to znaczy generalnie. Więc żeby mieć dobrą kondycję, trzeba uprawiać sport. To znaczy każdy, kto chce mieć dobrą kondycję, musi uprawiać sport. Zobaczcie, tam nie ma żadnej osoby. Nie ma osoby ty, czy każdy, ktoś. Nie. Tam po prostu jest tylko słowo trzeba. Generalnie trzeba. Więc żeby kupić duży dom, trzeba mieć dużo pieniędzy. To znaczy każdy, kto chce kupić duży dom, musi mieć dużo pieniędzy. I często używamy tego słowa, kiedy nie chcemy mówić, kto musi coś zrobić. Na przykład jest mąż i żona. I w ich mieszkaniu jest bałagan, jest brudno, a niedługo mają gości. I żona na przykład tak patrzy i mówi: no, trzeba posprzątać. A mąż na to: no trzeba. I to nie znaczy, ty musisz posprzątać, czy ja muszę posprzątać. Może ktoś inny musi posprzątać. Generalnie trzeba posprzątać, bo mamy gości, bo jest bałagan. Ale kto ma to zrobić? Nie wiem. Więc tutaj to może być taka aluzja. No, trzeba posprzątać. I to nie znaczy, ej, ty musisz posprzątać, ale to jest taka czasami delikatna aluzja, że powinieneś, powinnaś to zrobić. A co to znaczy nie trzeba? Nie trzeba to jest oczywiście antonim do trzeba, taka opozycyjna fraza, więc powiemy na przykład, żeby kupić jedną kawę, nie trzeba mieć dużo pieniędzy. Więc każdy, kto chce kupić jedną kawę, nie musi mieć dużo pieniędzy. Wystarczy 12 zł, coś takiego. Drugi przykład, żeby
zapisać się na newslettera Polish with Dorota, nie trzeba nic płacić. To jest bezpłatne. Ale nie trzeba to też jest taka odpowiedź, replika, kiedy ktoś nam coś oferuje, a my tego nie chcemy. Na przykład pani w sklepie chce nam dać siatkę, torbę, ale my mamy swoją własną torbę. Wtedy możemy powiedzieć: o, nie trzeba, dziękuję. Albo kiedy ktoś chce nam bardzo podziękować za coś i chce nam dać jakiś prezent, wtedy też możemy powiedzieć: nie, naprawdę nie trzeba, nie trzeba. A jak używać słowa trzeba w czasie przeszłym i w czasie przyszłym? W czasie przeszłym musisz dodać było. I cała fraza to trzeba było. A oto przykłady. Nie wiedziałam, że chcesz jechać z nami do Gdańska. Trzeba było powiedzieć wcześniej. Teraz nie mamy już wolnego miejsca w samochodzie. Nie zdałaś egzaminu? Trzeba było się uczyć, a nie imprezować. A w czasie przyszłym musimy dodać będzie. I cała fraza to trzeba będzie. Przykłady. W sobotę mamy gości, więc jutro trzeba będzie posprzątać. W przyszłym roku będą wyższe podatki i trzeba będzie więcej płacić. I to już prawie wszystko na dzisiaj, ale mam dla Was jeszcze jedną ważną informację. Uwaga! Jeśli chcecie zaproponować temat jednej z następnych moich lekcji wideo, możecie to zrobić na Instagramie. Na Instagramie jest taki post i tam w komentarzu napiszcie, jaką lekcję chcielibyście zobaczyć, z czym macie problem w języku polskim. A ja wybiorę jeden z tych tematów i jedna z najbliższych lekcji będzie właśnie na ten temat. A jeśli już teraz chcecie zobaczyć więcej lekcji wideo ze mną, to po pierwsze zapraszam oczywiście do obejrzenia innych lekcji na YouTubie, a po drugie zapraszam Was serdecznie na moją stronę polishwithdorota.pl. Tam znajdziecie bardzo praktyczne kursy wideo z ćwiczeniami i jeśli zapiszecie się na newsletter, będziecie mieć dostęp do jednego kursu wideo za darmo i będziecie mieć też dostęp do ekskluzywnych lekcji wideo z ćwiczeniami. W tej chwili tych lekcji jest już 10. Zapraszam Was serdecznie, polishwithdorota.pl. To co? Do zobaczenia w następnej lekcji. Pa, pa!